Witam wszystkich. Każdy obiekt użyteczności tak prywatnej, jak i publicznej wymaga do prawidłowego funkcjonowania mediów. Podstawowym medium jest woda. Woda obok prądu, praktycznie rzecz biorąc, stanowi o normalnym funkcjonowaniu obiektu. Aby podłączyć się do wodociągu, wystarczy go mieć blisko i problem jest rozwiązany. Jednak jest wiele obiektów, które do wodociągu mają utrudnione podłączenie i wtedy jedynym rozwiązaniem jest studnia. Studnia, która poza tym, że posiada wodę, wymaga, aby móc z niej korzystać, wielu urządzeń peryferyjnych zabezpieczających dostawę tej wody do obiektu. Zaczynamy od pompy, którą trzeba w studni umieścić. Następnie, aby można było tą wodę po budynku dystrybuować, można zastosować różne metody. Podstawową, znaną i najczęściej stosowaną metodą jest wykorzystanie zbiornika hydroforowego, wyłącznika ciśnieniowego i wszystkiego, co do tego jest potrzebne, czyli regulator ciśnienia, manometr, zawory zwrotne, zawory odcinające. To wymaga jeszcze wiedzy i czasu, aby można było zmontować, i wtedy po właściwym ustawieniu wyłącznika ciśnieniowego mamy do dyspozycji wodę w budynku, która będzie dostarczana do punktów odbioru w zależności od tego, w jaki sposób ustawimy ten wyłącznik. Zawsze będzie to pewne wahające się ciśnienie, a w przypadku zastosowania regulatora ciśnienia, to ciśnienie na wyjściu zostanie ustabilizowane, ale hydrofor będzie musiał pracować w zakresie wyższym niż ciśnienie nastawione, w związku z czym pompa będzie obciążona dodatkowo. Innym rozwiązaniem, dzisiaj stosowanym bardzo rzadko, ale jednocześnie nowoczesnym rozwiązaniem, jest zastosowanie czegoś takiego, co nazywa się falownik. Falownik prawidłowo zmontowany mamy tutaj przed sobą. Do tego jeszcze, aby było to w pełni wykorzystane, trzeba podłączyć sondy zatopione w studni, które będą zabezpieczały całość przed tak zwanym suchobiegiem. Czyli w momencie, gdy w studni zabraknie wody, sonda zasygnalizuje, wyłączy falownik. Do czego służy falownik? Falownik służy do płynnej pracy pompy, zabezpieczając w ten sposób ciśnienie, które chcemy uzyskać, a uzyskujemy je w wyniku nastawień. Dodatkowym elementem niezbędnym do poprawnej pracy pompy jest przetwornik ciśnienia. Ciśnienie pojawiające się w sieci jest przetwarzane na prąd. Prąd decyduje o tym, jakie warunki dla pompy, warunki pracy stwarza falownik. Omówiłem dwie metody dostarczania wody do obiektu. Trzecia metoda, którą chciałbym zaproponować, to metoda, która wyprzedza i falownik, i standardowe rozwiązanie. Dlaczego? Otóż chciałbym zaprezentować inteligentny sterownik ciśnienia pompy. Ten element to właśnie to, o czym mówię. Do niego cóż jest potrzebne? Mały zbiornik. Na wyposażeniu sterownika znajduje się przetwornik ciśnienia i to praktycznie wszystko. Można to w takiej konfiguracji, jak tu widać, czyli zbiornik, sterownik plus przetwornik ciśnienia zainstalować na instalacji, włączyć i pracuje. Inne alternatywne rozwiązanie wygląda tak. Jest to dokładnie to samo, co za moimi plecami, tylko w innej konfiguracji. Można to tak zmontować: sterownik na ścianie, zbiornik, tak jak mówiłem, na instalacji. Całość nie zajmie wiele miejsca. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku nie trzeba wykorzystywać żadnej powierzchni na ziemi, co charakterystyczne jest dla standardowych rozwiązań z hydrofonią. Jak to pracuje? Studnia. Ten zbiornik imituje studnię. W studni zainstalowana pompa głębinowa. Z pompy głębinowej woda podawana jest do instalacji. Na instalacji zainstalowany jest zbiorniczek plus sterownik.
sterowanie z przetwornika ciśnienia i to praktycznie wszystko. Zademonstruję, jak to pracuje. Chciałbym tylko przeprosić za drgania, które mogą temu towarzyszyć. Niestety rezonans, który powstaje i nie do końca chyba instalacja zmontowana właściwie powoduje, że mamy skutki uboczne, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, abym mógł to zaprezentować. Krótka prezentacja. Po włączeniu sterownik uruchamia pompę, wodę możemy już odkręcić. Tak jakbyśmy w domu odkręcili wodę w kuchni, w łazience, obojętnie gdzie, woda już się leje, słychać. A sterownik jest od tego, żeby cały czas utrzymywać stałe ciśnienie, które jest tam niezbędne. Po wyłączeniu, czyli po zakończeniu odbioru wody, mamy takie zjawisko. Zamykamy kran. Sterownik oczywiście zmniejsza obroty pompy. Jeszcze nadzoruje. Jeszcze cały czas ustawia ciśnienie. Można je również kontrolować. Tutaj jest to specjalnie zainstalowany do tego celu manometr. Po chwili pompa zostanie uśpiona przez sterownik. Jeszcze moment. Wyraźnie słychać, że zmniejszają się jej obroty, a ciśnienie nie ulega już zmianie. Pompa się uśpiła i czeka na kolejny pobór wody. Tak będzie cały czas pracowała pompa sterowana tym sterownikiem. Prostota montażu, bo ten układ zmontować to jest krótki czas, około 40 minut nam to zajęło. Zmontować całą hydrofornię to kilka godzin. Zmontować układ z falownikiem to oprócz tego, że potrzeba naprawdę zaawansowanej wiedzy lub pomocy automatyka, to jest to kwestia kilku godzin, żeby złożyć całość w tej rozdzielni, której prezentowałem. Zatem nic póki co nie jest bardziej funkcjonalne niż prezentowane rozwiązanie. Rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie tak w każdym domu, w większym obiekcie, również w dużych obiektach, gdzie potrzebne są duże ilości wody. Wszystko zależy od modelu sterownika. Więcej o sterowniku na stronie inteligentnysterownik.pl. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać do tego typu rozwiązań, szczególnie w obecnych czasach, kiedy wszelkie projekty, którymi dysponują szczególnie indywidualni inwestorzy, narażone są na bardzo małe obiekty zabezpieczające infrastrukturę gospodarczą w budynku, a więc mało miejsca na rozwiązania standardowo do dzisiaj wykorzystywane. Ciśnienie można w każdej chwili podnieść. Sterownik natychmiast powoduje, że pompa nadąża za ustawieniami. Tego typu rozwiązanie jest bardzo przydatne w przypadku nawodnień, gdzie mamy kilka sekcji do podlewania, kilka sekcji wymagających określonego ciśnienia, aby określony areał został podlany zgodnie z założeniami projektanta. Regulacja tego ciśnienia pozwala wykorzystać optymalnie układy nawadniania. I co najważniejsze, to nie są wszystkie możliwości tego sterownika. On potrafi w układzie z innymi sterownikami spowodować rozbudowę, czyli kilka sterowników w jednym układzie może powodować pracę kilku pomp, na przykład dla bardzo dużych obiektów, w dużych budynkach mieszkalnych, w dużych zakładach, czyli jak widać, to urządzenie jest uniwersalne. Może znaleźć zastosowanie tak dla Kowalskiego, dla dużej rodziny Kowalskich, a także dla bardzo dużych obiektów przemysłowych i w przypadku układów multifunkcyjnych,
zabezpieczeń multipompowych, może również zabezpieczyć potrzeby wymagane zgodnie z przepisami PEPOSZ. Troszkę, tak jak mówiłem, drgania mamy, ale no taki skutek uboczny nie do końca idealnej konstrukcji. Dziękuję.